Jest taka scena w filmie Dwóch papieży, kiedy grany przez Anthony'ego Hopkinsa papież Benedykt mówi swojemu następcy: potrzebny jest ktoś młodszy. To tylko fikcja, ale w historii już kilkakrotnie zdarzyło się, że w Watykanie było 2 papieży. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu mało komu mieściło się w głowie, 12 lat temu stało się faktem. W tym odcinku dowiesz się, czy teraz może się to powtórzyć. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Papież Franciszek jest w stanie krytycznym. 88-letni papież jest w szpitalu z zapaleniem płuc. Los papieża śledzi cały świat, a coraz częściej powracają pytania o to, czy będący w podeszłym wieku Franciszek nie będzie chciał abdykować. Zwłaszcza, że furtkę do tego otworzył mu już jego poprzednik. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, czy papież musi być w Watykanie dożywotnio. Poznasz też odpowiedź na pytanie, czy papież Franciszek abdykuje. Jest wtorek, 25 lutego 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Prossima fermata, Manzoni, Museo della Liberazione. Uscita lato destro. Tamten poniedziałek w Rzymie nie należał do najpiękniejszych. Było jedynie 5 stopni, niebo było zachmurzone i wiał dość mocny wiatr. Rzymianie jak zawsze tłoczyli się w metrze i spieszyli się do pracy. W Watykanie tego dnia o 11:00 miał rozpocząć się konsystorz, czyli zebranie, na którym papież ogłasza nominacje kardynalskie. Czyli spotkanie jak wiele innych. Ale krótko po jego rozpoczęciu telefony wszystkich dziennikarzy na świecie rozgrzały się do czerwoności. Papież Benedykt XVI ogłosił, że abdykuje, czyli składa dymisję. To coś, co nie zdarzyło się przez ostatnich 600 lat w Kościele katolickim. Świat był w szoku, bo choć z Watykanu w ostatnich miesiącach dochodziło sporo informacji o skandalach, tych seksualnych, ale i tych finansowych, to chyba nikt nie przypuszczał, że tak to wszystko się skończy. Byłem wtedy w Kolegium Polskim w Rzymie. Przy biurku pisałem doktorat o konklawę. Ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawy i autor książki Konklawę – Tajemnicy wyborów papieskich, która lada moment ukaże się na rynku, to gość tego odcinka podcastu Świat. Włączony był kanał Rai News, ten taki informacyjny. Wtedy ja byłem tyłem do telewizora, jakby zwrócony, siedziałem przy biurku, w pewnym momencie słyszę renuncia. Takie słowo, od razu się odwróciłem i zobaczyłem, co się właśnie dzieje, to znaczy papież złożył rezygnację. W pierwszej chwili było to coś niewyobrażalnego, znaczy coś takiego, co zaraz, o co tutaj chodzi? Przecież to, prawdę mówiąc, pomyślałem sobie troszkę o moim doktoracie, bo to oznacza, że muszę doktorat przedłużyć o jeszcze jedno konklawę, które właśnie będzie w tym momencie. Ale to było ciekawe, bo dzień wcześniej, dokładnie dzień wcześniej, rozważałem taki kazus z prawnikami zresztą, z specjalistami prawa kanonicznego, co by się stało wtedy, kiedy papież rezygnuje. Czy byłby z powrotem kardynałem, czy nie. Taki kazus dosłownie dzień wcześniej rozważaliśmy w takiej pewnej dyskusji. No i rzeczywiście doszliśmy do takiego przekonania, że nie. Że w chwili, kiedy kardynał zostaje papieżem, przestaje być kardynałem, mógłby zostać z powrotem tylko i wyłącznie wtedy, teoretycznie oczywiście, kiedy z powrotem kolejny papież by kreował go jeszcze raz kardynałem. Skąd w ogóle wzięło się ta tradycja, a może to jest przepis, że papież jest papieżem do końca życia? To chyba tak było w ogóle. Kiedyś sprawowano władzę dożywotnio, już w starożytności. Ta, że tak powiem, instytucja, nie wiem jak ją nazwać, rezygnacji, abdykacji, narodziła się dużo później. To znaczy w tym sensie, że kadencyjność sprawowania urzędu, tak jak teraz to sobie wyobrażamy, to są dość późne wynalazki. Cesarze, królowie, również papieże zawsze rządzili dożywotnio i ta dożywotność i śmierć, która wyznacza kres urzędu, królowania, pontyfikatu, to jest właśnie coś normalnego. Znaczy czymś nowym było to i takim zaskakującym w wielu momentach w życiu Kościoła na przykład, że papieże mogą zrezygnować, ale to w sposób naturalny to było troszkę podyktowane. No, przypomnę papieża Poncjana ze starożytności, z czasów jeszcze, kiedy trwało prześladowanie chrześcijan. Kiedy został aresztowany, wywieziony do Sycylii, to po prostu powiedział, wywieziony na Sycylię, to po prostu powiedział swoim współpracownikom, że
On już nie jest papieżem, dobrowolnie rezygnuje po to, żeby Kościół mógł dalej działać z nowym papieżem, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy papież prześladowany, z którym nie ma kontaktu, w jakimś sensie blokowałby normalne funkcjonowanie Kościoła. Najgłośniejsza abdykacja chyba jeszcze z drugiego tysiąclecia, taka, o której pamiętamy, to jest oczywiście Celestyn V. To jest ten papież, który po raz pierwszy nie został w jakikolwiek sposób zmuszony do abdykacji poprzez okoliczności typu prześladowanie Kościoła, typu uwięzienie, tylko stwierdził, że to, co musiał, to zrobił, chce się oddać z powrotem do życia pustelniczego, bo to był taki mnich pustelnik, który został wybrany na papieża. I to była ta najgłośniejsza abdykacja Celestyna V, która została przywołana właśnie w 2013 roku, wtedy, kiedy Benedykt XVI abdykował, ponieważ to jakby najbardziej tamta rezygnacja przypominała rezygnację Benedykta XVI. I co to oznacza? To znaczy, oznacza to, że w prawie kanonicznym jest zapis o tym, że kres pontyfikatu może nastąpić z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest śmierć, naturalna śmierć, a drugi powód to jest dobrowolna rezygnacja. Dlatego nie powinno to nas dziwić. Statystycznie rezygnacje zdarzają się rzadko. Dokładnie zdarzały się 3 razy, jeśli dobrze pamiętam, prawda, w historii Kościoła. Więcej, 4% pontyfikatów papieskich zakończyło się rezygnacjami, ponieważ tutaj jest kilka wątpliwości. Znaczy, kilku papieży rzeczywiście rezygnowało z powodu prześladowań, z powodu uwięzienia. Kilku papieży rezygnowało w ten sposób, że historycy nie są pewni, czy oni sami rezygnowali, czy to była czy to cesarze jakby składali ich z urzędu i trudno było powiedzieć, jakie są tak naprawdę okoliczności tego kresu pontyfikatu, ale pamiętajmy o tym, bywało tak, jeśli już bywało tak, że cesarze, roszcząc sobie większą władzę od papieży, decydowali o tym, że to oni mówią, tego papieża już nie ma. Te ostatnie to oczywiście Benedykt XVI, Grzegorz XV w 1415 roku, tylko to była rezygnacja podyktowana chęcią rozwiązania w ten sposób bardzo trudnej schizmy zachodniej i oczywiście Celestyn V, o którym już mówiliśmy. Czyli w takim razie ta abdykacja, rezygnacja, dymisja jest prawnie możliwa. To nie jest tak, że przyjmuje się i nie ma od tego wyjątków, że papież jest papieżem do końca życia. W momencie, kiedy Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację, czyli wtedy, kiedy ona zaistniała, czyli 28 lutego o godzinie 20, rzeczywiście przestał być papieżem, przestał sprawować jakiekolwiek funkcje związane z urzędem papieża, z urzędem biskupa Rzymu i wtedy zaczęło się sede vacante w Kościele, normalna procedura oczekiwania na nowego pasterza związana z konklawem. Już za chwilę dowiesz się, czy możliwa jest abdykacja obecnego papieża Franciszka. Opowie o tym gość dzisiejszego odcinka, ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawe i autor książki Konklawę – Tajemnice wyborów papieskich, która lada moment ukaże się na rynku. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, co sądzisz o abdykacji Benedykta XVI i czy uważasz, że teraz papieże będą abdykowali częściej. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Gdy w marcu 2013 roku po abdykacji Benedykta XVI nowym papieżem został argentyński kardynał Bergoglio, który został papieżem Franciszkiem, wszyscy przewidywali, że jego pontyfikat będzie krótki. Papież w chwili wyboru miał 76 lat, znacznie więcej niż wielu jego poprzedników. Co więcej, już wtedy było wiadomo, że nowy papież do najzdrowszych nie należy. Przede wszystkim ma trudności z oddychaniem, bo w młodości wycięto mu część prawego płuca. Papież otwarcie mówił też o problemach Kościoła, w tym właśnie o abdykacji, z którą po jego poprzedniku wielu jeszcze wtedy nie mogło sobie poradzić. Nic zatem dziwnego, że dyskusje, czy Franciszek też złoży w którymś momencie urząd, powracały co kilka miesięcy. Także teraz, gdy papież jest ciężko chory. A całkiem niedawno okazało się, że tuż po swoim wyborze papież Franciszek napisał list, w którym informuje,
że jeśli nie będzie w stanie z powodów zdrowotnych pełnić urzędu, to zrezygnuje. List ten, gdy papież opowiedział o nim dziennikarzom, stał się sensacją. Jak mówi ksiądz Przemysław Śliwiński, zupełnie niepotrzebnie. Zacznę od papieża Piusa VI. Papież na wygnaniu, wygnany przez samego Napoleona Bonaparte z Rzymu, zmarł na wygnaniu w Walencji. On już tuż przed tym uwięzieniem go rozważał, czy nie lepiej w tej sytuacji nie rezygnować. Nie podjął takiej decyzji, ale był na skraju, był bardzo bliski podjęcia tej decyzji po to znów, żeby ratować Kościół, żeby jak najszybciej był nowy papież, który będzie zdolny poradzić sobie z tą sytuacją. Pewnie mało kto wie, ale Pius XII również podczas II wojny światowej przygotował pewnego rodzaju dokumentację i przygotował współpracowników na wypadek, gdyby on był uwięziony przez nazistów. W momencie tego uwięzienia jest to pewnego rodzaju taka parafraza, o której można wspomnieć. Ten, którego aresztują, to już nie jest Pius XII, to jest Eugenio Pacelli. To już jest normalny obywatel, on już nie jest papieżem. Na taką możliwość też papież Pius XII się przygotował. Paweł VI również zostawił taki list. Na wypadek, uwaga, już z zupełnie innego powodu. Ten list został kilka lat temu ujawniony, możemy go odczytać. To jest list z 1965 roku, czyli 2 lata, jako młody papież. 2 lata po wyborze przygotował list na wypadek trwałej choroby, która odbiera możliwość rządzenia, możliwość, nie wiem, zakłada utratę świadomości i tak dalej. I tu właśnie otwieramy nawias. To znaczy postęp medycyny i przebieg chorób współcześnie bardzo często powoduje to, że ludzie po prostu żyją dość długo, na przykład w śpiączce. Takiej sytuacji w wypadku papieży jeszcze nie było, ale pomyślmy, a co by było gdyby? Co by było, gdyby na przykład okazało się, że któryś z papieży w przyszłości zapada na śpiączkę? Zresztą był taki serial Młody papież, który ten wątek podjął, prawda? Pytanie dobre. Odpowiedź tam akurat była zupełnie fikcyjna, ale pytanie bardzo dobre. Co wtedy? No właśnie to wtedy. Papieże się w ten sposób przygotowują na wypadek między innymi takich sytuacji, że jest przygotowana rezygnacja, którą jeśli to jest konieczne, dziekan kolegium albo sekretarz stanu, tu jest pewnego rodzaju dyskusja między prawnikami, kto powinien to zrobić, ale chyba raczej dziekan kolegium po prostu ujawnia i decyduje, w tym momencie zaczyna się sede vacante, w tym momencie ta rezygnacja zaczyna być ważna. Po co? Po to znów, żeby nie doprowadzać do paraliżu w rządzeniu Kościołem, żeby zaczął się okres sede vacante, żeby można było znów wybrać papieża. I to jest właśnie przykład tej rezygnacji, o której powiedział też Franciszek. Na wypadek choroby, która z racji medycznych kolidowałaby ze sprawowaniem urzędu, znaczy wyłączyłaby papieża, jego, nie wiem, świadomość możliwości rozeznania, jest przygotowana rezygnacja, o tym powiedział w wywiadzie dla hiszpańskich mediów. Okazuje się też, że Jan Paweł również napisał coś takiego, taki dokument, który jakby szykował miejsce dla następcy w momencie, gdyby Jan Paweł II nie był w stanie rządzić Kościołem. Tak, i to jest jakby analogiczna sytuacja do tych wszystkich historii, o których opowiadałem. To znaczy papieże w ten sposób ubezpieczają się na wypadek nieprzewidzianych na przykład chorób, nieprzewidzianych sytuacji, które mogą zawsze nastąpić, bo co się dzieje wtedy? Na przykład papież jest, załóżmy na to, uwięziony, czego się obawiał Pius XII albo Pius VI, albo zapada na taką chorobę, która po prostu wyłącza mu na przykład świadomość, nie jest zdolny do wykonywania, do podejmowania w ogóle decyzji. Kto mógłby go odwołać? W państwie polskim i w każdym innym państwie mamy procedury doprowadzające do zwołania, nie wiem, ogólnego zgromadzenia narodowego i wtedy następuje zdjęcie z urzędu, prawda? W wypadku Kościoła czegoś takiego nie ma. Nie ma nikogo w Kościele, kto mógłby coś takiego zrobić, kto mógłby określić, papież już nie jest papieżem, ponieważ to by oznaczało władzę wyższą, że ktoś ma, czy grupa osób, czy sobór ma władzę wyższą nad papieżem, a wiemy o tym, że w ustroju kościelnym czegoś takiego nie ma. Z tego powodu te rezygnacje na biurku, te rezygnacje na wypadek są praktykowane od lat, a nawet od dziesięcioleci. Z tego powodu papież Franciszek nie był pierwszym, który taką rezygnację zostawił, bo pamiętajmy o tym, że i Jan Paweł II, i Paweł VI, i nawet Pius XII, i pewnie wszyscy papieże tak naprawdę w takich sytuacjach przygotowywali tego typu dokumenty. Nagrywamy tę rozmowę w momencie, kiedy papież jest w szpitalu i broń Boże, nie chcę tutaj sugerować, że może z tej choroby nie wyjść, zobaczymy.
Ale czy teraz, dzisiaj, na tę godzinę myśli ksiądz, że papież Franciszek będzie chciał zrezygnować, zakładając oczywiście, że jego stan się pogorszy? Po pierwsze, to co teraz powiem jest absolutnie tylko rozważanie, ale jednak uważam, że papież Franciszek nie będzie tym papieżem, który podejmie decyzję o rezygnacji. Nie ma ku temu przesłanek. Po pierwsze dlatego, że papież Franciszek nigdy nie mówił o rezygnacji w swoim kontekście. On przypominał jedno. Prawo kanoniczne zezwala na to papieżom. Zrobił to Benedykt XVI, miał do tego prawo i to była rezygnacja ważna. Natomiast jeśli chodzi o sobie, nigdy nie powiedział o tym, że zamierza zrezygnować. Zaraz powiem tylko o jednym wyjątku. Tylko mówił o tym, że niewiele mu na przykład lat życia zostało, że słabną jego siły i jest coraz bliżej ten moment odejścia do Pana, ale nie rezygnacji. Natomiast rzeczywiście w pewnym wywiadzie tylko założył taką ewentualność właśnie, że może nastąpić coś takiego, że nie wiem, że poczuje, że zda sobie sprawę, że rozezna, że już nie ma takich sił, jego zdrowie nie pozwala na to, żeby sprawować funkcję papieża i wtedy być może taką rezygnację złoży, ale to też mówił w pewnego rodzaju dużej ewentualności. Czy mamy teraz do czynienia z taką sytuacją? Nie mamy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy papież jest po prostu chory. Tak jak był chory Jan Paweł II i często przebywał w szpitalu Gemelli, Paweł VI, Jan XXIII. To znaczy spójrzmy na to, że to jest sytuacja, kiedy w pontyfikaty wpisana jest sytuacja choroby i cierpienia. Pomyślmy sobie, to znaczy jeśli papieże rzeczywiście rządzili dożywotnio, to znaczy, że wiele, nie wiem, dni, tygodni, miesięcy też spędzali w takiej sytuacji i akurat Kościół jest doświadczony, jak wtedy wygląda rządzenie przez papieża, prawda? Kuria, która doskonale pracowała z papieżem przez tyle lat, doskonale wie, jak w tej sytuacji się działa. Także nie powinno nas dziwić, że codziennie w biuletynach w Stolicy Apostolskiej widzimy informacje o nominacjach biskupich, o nowych nominacjach. Dlaczego? Dlatego, że te nominacje są przygotowywane przez odpowiednie kongregacje, a papież jest tylko tym ostatnim, który zatwierdza taką decyzję swoim podpisem, który może być nawet w zależności od tego, czy papież może podpisać, czy nie, czyli forma akceptacji. Natomiast jeśli słyszymy właśnie o tym, że w szpitalu są współpracownicy i papież pracuje, to jest właśnie ten moment, kiedy oznacza, że on normalnie wykonuje swój urząd. Czy są podejmowane wtedy te najważniejsze decyzje kluczowe? Nie, one były już podjęte o wiele wcześniej. Synod o synodalności, poprzednie synody, różne inne, podpisanie wszystkich dokumentów związanych z rokiem jubileuszowym, które powoduje, że rok jubileuszowy po prostu działa i nawet jeśli papież jest w szpitalu, to wszyscy uczestnicy roku jubileuszowego są na nim tak, jakby papież tam był, prawda? To na tej zasadzie działa. Innymi słowy, odpowiadając na pytanie, moja intuicja mi mówi, że papież przynajmniej na razie nie ma powodów, żeby miał podjąć decyzję o rezygnacji, bo to nie jest ta sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej. To jest sytuacja normalna w tym sensie, że w pontyfikaty ogromną ich liczbę w historii Kościoła od samego początku wpisany jest również czas cierpienia, dolegliwości, chorób i starości. I mimo wszystko papieże są wtedy papieżami, mimo wszystko sprawują władzę rządzenia, mimo wszystko pasterzują. Ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawe i autor książki Konklawe – tajemnice wyborów papieskich, która lada moment ukaże się na rynku, był gościem tego odcinka podcastu Świat. Przypominam, to odcinek z 25 lutego 2025 roku. Na wypadek, jeśli słuchasz nas nieco później i wiesz już, jak wygląda najnowsza historia Kościoła katolickiego. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę, a czasem także i częściej, na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Pod tym odcinkiem koniecznie zostaw swój komentarz oraz lajka i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.